Witam Państwa bardzo serdecznie na Zamku Królewskim w Warszawie na wystawie Włoskie widoki Vanvitella. Niewielka, ale fascynująca wystawa przedstawia znakomitą plejadę widoków z różnych rejonów Italii. A ja chciałam dzisiaj Państwa zaprosić na taki spacer do jednego z miejsc, które Vanvitell przedstawił na 2 obrazach. Jest to miejsce niezwykłe i chcę Państwu pokazać niezwykłość krajobrazu w kontekście innych dzieł, nie tylko Vanvitella, dzieł innych malarzy XVII, XVIII, a nawet początku XIX wieku, którzy przyjeżdżali tam w celu uzyskania jakiegoś szczególnego natchnienia, zdobycia doświadczeń artystycznych, ale przede wszystkim nacieszenia się znakomitym dziewiczym pejzażem. Tutaj od razu trzeba wprowadzić w miejsce, w którym się będziemy znajdować, o którym będziemy mówić, bo chciałabym zaznaczyć na początku, że będzie to spacer artystyczno-naturalistyczny, także będziemy zwiedzać te miejsca jakby w naturze i odnosić się do dzieł, które powstały na bazie tych widoków. A więc Tivoli. Tivoli to starożytny Tibur, Tibur Superbum, niewielkie miasteczko, bardzo malownicze, oddalone o 30 km od Rzymu. Malowniczo położone na wzgórzach Monti Tiburtini nad rzeką Aniene, to jest dopływ Rzymu, która rzeźbi tam niesłychane kanały, spada ogromnymi kaskadami, które powodują, że rzeźba terenu jest niezwykle malownicza, taka dynamiczna, ekspresyjna, powiedzmy, jeżeli można użyć tego słowa do określenia krajobrazu. Widoki, które tam zobaczymy, muszę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, zapierają dech w piersiach. Mają Państwo tutaj widok, próbę widoków, 2 krajobrazy tego niezwykłego miejsca oraz ta mapa, która pokazuje lokalizację Tivoli, dawnego Tibur. Tutaj rozłożyły się rezydencje, o których jeszcze za chwilę powiem. Rozkładały się rezydencje od starożytności. Ciągnął mieszkańców Rzymu wspaniały klimat, ciągnęły znakomite walory krajobrazowe i odpoczynek od zgiełku wielkiego miasta. Tutaj też na urwistych zboczach wypiętrzających się nad tak zwaną Doliną Piekieł, o której też za chwilę sobie powiemy, ulokowała swój zmiankowany przez Wergiliusza w Eneidzie przybytek Sybilla Albunea, do której udawał się cesarz August. Łagodny klimat i niezwykle malownicze usytuowanie wśród wzgórz, obfitujących w cieniste wąwozy porośnięte soczystą zielenią i wypełnione kaskadami chłodnej wody, od starożytności przyciągały arystokrację. Pamiątką po epoce starożytnej są pozostałości wspaniałych willi. Willa Gajusza Mecenasa, znakomita, już właściwie nieistniejąca, willa Maniliusa Vospicusa, o której powiemy za chwilę, czy najbardziej niezwykła, jaką kiedykolwiek wbudowano w Rzymie, willa Hadriana, którą tutaj Państwu przypominam. W czasach nowożytnych upodobał sobie tę miejscowość syn Lucrezii Borgi, kardynał Ippolito d'Este, niedoszły papież, budując tutaj w połowie XVI wieku willę ze wspaniałym manierystycznym ogrodem, która dzisiaj przyciąga szczególnie, ogrodem wypełnionym kaskadami, fontannami, sadzawkami, kanałami, bazującymi na wodach Aniene, o której jeszcze za sekundę sobie powiemy. W samym sercu Tivoli, o krok od centrum, znajduje się miejsce szczególnie urokliwe, egzotyczne. Są to skalne urwiska z kaskadami rzeki Aniene. Jest to jeden z najniezwyklejszych krajobrazów, jakie stworzyła natura wspomagana ręką ludzką. Pejzaż idealny, fascynujący dzikim wyglądem i majestatem pierwotnej natury, z urwistymi zboczami tonącymi w bujnej zieleni, ze wspaniałymi kaskadami, ruinami antycznej świątyni i ze wzniesioną na skraju urwiska świątynią rzymską. To miejsce dzisiaj nazywa się Villa Gregoriana. Dlaczego ta nazwa? Za chwilę sobie powiemy.
Zapraszam Państwa na ten niezwykły spacer. Jest to taki naturalny, głęboki kocioł skalny utworzony w miękkiej skale przez wody rzeki, która rzeźbiła ten teren przez stulecia, przez wieki właściwie. Kilkudziesięciometrowe wodospady w podłożu utworzyły korytarze, pieczary o przedziwnych, niespotykanych kształtach, które uruchamiały wyobraźnię artystów schodzących na dno tego kotła. Powstawały tam ponory, powstawały rozliczne rozlewiska. Kapryśna rzeka też wielokrotnie zmieniała swoje koryto, a żywioł wody formował nowe kaskady i odsłaniał skaliste urwiska. Miejsce jest niezwykle piękne, przejmujące wręcz urodą, ale też budzące grozę. I można powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że nie bez powodu ta kotlina u stóp wodospadów została nazwana Valle d'Inferno, Doliną Piekieł. Tivoli od wieków przyciągała swoim dzikim, pierwotnym wyglądem. Przybywali to podróżnicy, poszukiwacze przygód, malarze, poeci, filozofowie, marzyciele, cesarze, nawet królowie. W Tivoli szukali natchnienia m.in. Poussin, Lorrain, Goethe, Chateaubriand, Madame de Staël, Georges Sand i wielu innych. Było to takie miejsce, można powiedzieć, obowiązkowe w tej wielkiej podróży artystycznej, właśnie nie tylko malarzy, ale ich przede wszystkim. Tutaj pokazuję Państwu dwa fragmenty obrazów już XVIII-wiecznych, które ukazują malarzy kontemplujących i malujących te wspaniałe widoki. Willa Mecenasa i kaskady w Tivoli oraz grota Neptuna, o której jeszcze będzie mowa. I też ważne może tak do zapamiętania jest to, że w dobie, kiedy tylko przekaz graficzny lub malarski był obecny, taki obraz lub rysunek przywieziony z Tivoli był taką obowiązkową pamiątką. Należało z tego Grand Tour przywieźć widok Tivoli. Najczęściej były to wodospady, ale też właśnie świątynia Sybilla Albunea lub malownicze zaułki. Malarzy interesowała dziewicza rzeźba terenu, wkomponowane w ten krajobraz starożytne budowle. W XVI-XVII wieku stały się te miejsca natchnieniem do tworzenia fantastycznych, idealnych pejzaży arkadyjskich z motywem rwących potoków, kaskad oraz antycznych ruin nad urwiskiem. To były inspirowane tym widokiem naturalnym kompozycje, m.in. Claude'a Lorrain, Huberta Roberta. W tym emanującym ładem i harmonią, spokojem pejzażu pojawiały się małe postacie pasterzy, rybaków, które wiodły życie obojętne wobec tego ogromu fantastycznej przyrody, obojętne także wobec dziejących się niekiedy w pobliżu scen mitologicznych czy historii biblijnych. Fantastyczne widoki Claude'a Lorrain, prześwietlone, promieniujące takim światłem gdzieś zachodzącym lub światłem w zmierzchu złociste, z obowiązkową ruiną świątyni, oczywiście zaobserwowaną w naturze, ale wkomponowaną całkowicie dowolnie w pejzaż otaczający. Tutaj mamy kilka takich pejzaży Claude'a Lorrain, ale mamy też Gaspara Dugueta, który był uczniem, przybranym synem właściwie też Nicolasa Poussin. I jego z kolei urzekły może nie tyle ruiny świątyni, ale te fantastyczne krajobrazy, które tworzyły tam przedziwne utwory skalne, rzeźbiąc w tym miękkim tufie. W tle zawsze u Dugueta pojawiały się miasteczka, a na pierwszym planie niemal niewidocznie takie marginalne jak poprzednio u Lorena postacie, figury ludzkie, zwierzęta, bydło czasami. Te obrazy Dugueta są bardziej bogate w szczegóły i takie bardziej nasycone w kolorach niż u Claude'a Lorrain. Proszę zwrócić uwagę, tutaj też motyw świątyni, ale przede wszystkim ruiny miasta, miasteczka troszeczkę fantastyczne, ale też bazujące na tym, co można było zobaczyć, a więc pejzaż z wodospadem, rzeka, która tutaj rwącymi potokami spada, kaskadami spada do głębokich parowów i daleki pejzaż ze wzgórzami. To wszystko jest nasycone kolorem i to wszystko bardzo działało na wyobraźnię artystów.
Coraz częściej oprócz tych fantastycznych ruin, ukazanych w kontekście przedstawianych gór, pojawiały się widoki rzeczywiste. Stały się one w pewnym momencie nawet takim zapisem natury, zapisem pewnego etapu rozwoju miejscowości. Malowane z precyzją, albo też troszkę romantyczne, pełne szczegółów. Tutaj mamy Clemensa Denisa, zwiedzanie kaskad w Tivoli, marginalnie ukazane w dolnym lewym rogu postacie malarza i jego pomocnika, który przynosi mu farby, prawie niewidoczne. Oni właściwie nie zwiedzają, ale kontemplują kaskadę przepływającą przez miasto. Tego widoku już nie ma w tej chwili, on zupełnie inaczej to wygląda. Z kolei Acquaforta Piranesiego ukazuje wodospady w Tivoli, a więc też jakiś moment uchwycony, taki moment z pewną naturalistyczną taką precyzją, dokładnie malowany. I wspomniany jest już Hubert Robert, który nie tylko daje nam fantastyczne przekazy, ale też bazuje na naturze i pokazuje pewne widoki naturalne, a więc widok kaskady i świątyni Westy u góry, gdzie ta fantastyczna kaskada aż paruje tymi kroplami wody, widzimy jak one się unoszą i na dole widok kaskad spływających z miasteczka. Te widoki warto pamiętać, bo one już nie istnieją. Może jednym z ostatnich takich akcentów uchwyconych przed wielkimi zmianami, które tam nastąpiły, była twórczość Gaspara van Wittela, który ukazał pewne elementy miasta właściwie już nieistniejące. W roku 1825 miała miejsce ogromna, można powiedzieć, katastrofa naturalna, ogromna powódź, która zmiotła właściwie część Starego Miasta, miasteczka w Tivoli, niszcząc wiele obiektów, zalewając całe kamienice, powodując też ogromne straty w ludziach. Tutaj Caspar van Wittel uwiecznił most przy starym wodospadzie nad rzeką Anien. Ten stary wodospad widzieliśmy już przed chwilą na poprzednim zdjęciu. On teraz to zupełnie inaczej w tej chwili wygląda. Nie ma też tego mostu, który został zniszczony w 1925 roku, tuż po tym, jak van Wittel te obrazy namalował. Natomiast w 26 wielka powódź zmyła całe to miasto i zniszczyła tę część. Tutaj dodam, że van Wittel malował ten krajobraz, oba te pejzaże są nieznacznie różniące się między sobą, stojąc na tarasie świątyni Albuna, skąd właśnie ten widok się roztacza. Ta ogromna powódź, ten obszar zniszczenia był taki wielki, że spowodował reakcję państwa watykańskiego, które wtedy było, pełniło władzę nad tym terytorium. I w 1826 roku papież Grzegorz XVI zdecydował o uregulowaniu biegu rzeki. Dla nas to jest bardzo ważne, bo ciągnęło za sobą pewne zmiany, ale także pobudziło ruch peregrinacje artystyczne w te rejony, ponieważ teren stał się bardziej dostępny. Na czym te regulacje polegały? Mianowicie w latach 1832-35 przebito tunele pod miastem, którymi to tunelami, ogromne takie tunele, puszczono bieg rzeki. I w pewnym miejscu ona spływała i spływa nadal ponad 120-metrową kaskadą, zwaną Grande Cascata, powodując zmianę układu terenu. Prace nad tą regulacją zostały okrzyknięte jako genialne dzieło inżynierii wodnej. I w ślad za tym postanowiono ten teren uprzystępnić zwiedzającym. On i tak był nawiedzany właśnie przez artystów, którzy ryzykowali życiem, schodząc tam na dół do tych kanionów. Natomiast tutaj wykonano jakieś specjalne mostki, ścieżki, tarasy widokowe, które spowodowały, że teren stał się bardziej, nie tracąc nic oczywiście ze swojej pierwotnej dzikości, tej dziewiczości pejzażu, stał się bardziej dostępny. I od razu przyciągnął całą rzeszę
malarzy i rytowników, grafików. Proszę zwrócić uwagę, tutaj przyniosłam takie 2 zdjęcia, które pokazują, jak dzisiaj wygląda fragment kaskady, bo ona jest ogromna i nie sposób z żadnego miejsca właściwie bezpiecznego zrobić całości. Tak wygląda to na zdjęciu po lewej stronie, natomiast Gaetano Cottafavi, taki włoski malarz i rytownik, wykonał ten sam widok w akwaforcie i tu widzimy troszkę może uproszczony widok tejże kaskady. Grande Cascada to jest największy wodospad, który tam istnieje, najchętniej też malowany i też tworzący najwięcej malowniczych takich zakątków. Spróbujmy przejść się fragmentem tego terytorium, śledząc też artystów, którzy wykonywali tam swoje prace. Jeszcze raz widok fragmentu tej gigantycznej kaskady i kilka widoków malarzy. Franz Knebel, widok Tivoli z wodospadami, to są już widoki po tej rekonstrukcji, po tych zmianach, ten pierwszy, a drugi, ten poniżej, Giambattista Bussiri, który wykonuje taki widok jeszcze przed zmianami gregoriańskimi, ale równie frapujący, równie malowniczy. Tutaj obserwuję go z bardziej bezpiecznego miejsca. I jeszcze kilka innych takich widoków. Widzą Państwo, że woda, wpływając do tego kotła, podnosi tutaj tworzy taką kipiel, która też pobudzała wyobraźnię artystów. Carlo Rabruzzi wykonał widok tego wodospadu z figurami wieśniaków, którzy obserwują te cuda natury z bezpiecznej odległości. Tutaj to widzimy. I wodospad, który spada tą 120-metrową kaskadą, tworzy na dole Szmaragdowe jezioro. To jest też taki punkt przyciągający zwiedzających, nie bardzo dostępny z bezpośredniej bliskości, ale można go z różnych tarasów obejrzeć i podziwiać ten fenomen, bo jest rzeczywiście to niesłychanie urodziwe miejsce. Natomiast wędrowcy, którzy zapuszczali się w te miejsca, czy to poeci, czy to malarze ze sztalugami, przemierzali inne trasy, mijając ruiny starożytnej willi rzymskiego konsula Manilusa Vopiscusa. To jest willa budowana mniej więcej w tym samym czasie, co willa Hadriana, z tym, że fragmentarycznie zachowana. Tutaj mamy tylko części łuków, fragmenty pomieszczeń, to można oczywiście obejrzeć. To może tak nie cieszyło oka malarzy, bo właściwie nie było aż tak spektakularne do odtworzenia. Na przykład w porównaniu z sąsiadującą nieco wyżej usytuowaną willą mecenasa, częsty obiekt zainteresowań malarzy. Tutaj widzimy Jakoba Filipa Hakerta, który maluje tę fenomenalną willę położoną nad kaskadami, ale także zapuszcza się w głąb tutaj już zrujnowanych korytarzy, które wypełniły się wodą. Bardzo przypomina to ten teren Vopiscusa, który tutaj oglądamy. Natomiast wersji tych pejzaży Louisa Ducrot, a także Hakerta było o wiele więcej niż innych widoków i szczególnie tych widoków willi, przez którą teraz przechodzimy. A my, przechodząc przez ruiny willi Vopiscusa, dochodzimy do kolejnego ciekawego miejsca w tejże kotlinie, mianowicie potok Stipe, wodospad Stipe, można powiedzieć, i kaskada Berniniego. Droga prowadzi tam wśród antycznych ruin do tego miejsca, z którego jest widoczny kanał tejże rzeki. Nazwana została tak nazwę jej nadał Luigi Bernini, to był brat Gian Lorenza Berniniego, również architekt, może nie taki słynny. I on nadał bieg tej rzeki, a więc działo się to jeszcze w XVII wieku, a więc moment, kiedy tam już artyści się tym interesowali się architekci i próbowali swoich sił w walce z tą ogromną naturą. Nie bez powodu mówi się, że to jest miejsce naturalne, dzikie, ale też formowane ręką ludzką. I to nie tylko właśnie jak po Grzegorzu XVI, czyli w wieku XIX, ale także nieco wcześniej. Tutaj
te miejsca już bardzo przyciągały. To były kipiele, to były rwące potoki, groźne. Samo zejście na dno tego kanału, tego kotła wymagało nie lada odwagi. Jean Xavier Bidault namalował właśnie taki fragment wycięty, właściwie jakby wydawało się, że nawet nie bez prawideł kompozycyjnych, w którym usiłował jakby zatrzymać w obrazie kipiel tego obrazu, tych wodospadów. Te wodospady ukształtowane już przez Berniniego. My zaś posuwamy się jeszcze nieco dalej wśród bujnej zieleni i co krok odsłaniają się nam takie malownicze widoki w głąb doliny na spływające zewsząd strumienie, które tworzą naturalne rzeźby. Otwierają się z tych miejsc widoki fascynujące. Otwierają się widoki na sam kocioł skalny, na kaskady zewsząd spływające, a także na przeciwległe zbocze, nad którym góruje starożytna świątynia, właściwie dwie świątynie, bo świątynia Westy, zwana świątynią Sybilli, bo to są dwie nazwy, które prawidłowa nazwa jest świątynia Sybilla, ale była potocznie nazwana świątynią Westy i obok świątynia Herkulesa na skalnym urwisku. Wspomniany już Hackert chętnie malował widoki tejże świątyni na urwisku i kipiele, które znajdują się tam na dole, wkomponowując w to postacie ludzkie, nawet kąpiące się w tych kipielach, co było właściwie niemożliwe. Reinhardt z kolei namalował same wodospady i tutaj też dominuje ta bujna zieleń. Widać, jak malarze są zafascynowani tym i to nie jest taka tylko licencja poetyka. Te miejsca są rzeczywiście bujne. To jest jedyne chłodne miejsce w całym tym gorącym klimacie Tivoli. I tutaj można szukać schronienia, ale tutaj rozwija się też bujna roślinność dzięki wodzie i dzięki tym cieniom. Wszystko rośnie, wszystko jest takie właściwie wymykające się spod kontroli i pobudza wyobraźnię tych artystów. Stąd tyle tych znakomitych widoków malowanych i z bezpośredniej bliskości i z pewnego oddalenia. Dla ułatwienia kontemplacji i przygodnym podróżnym, ale także przede wszystkim artystom, w czasie przebudowy w latach 30. wykonano szereg tarasów widokowych zabezpieczonych malowniczymi barierkami. Jeden z takich tarasów, tutaj zaznaczyłam, położony na skraju urwiska, a właściwie w głębi urwiska, nawet w ścianie wykonany, nazywa się Belvedere sulla Grande Cascata. Z niego bowiem widać nie tylko potok Stipe, który tutaj wąskim strumieniem spływa ku dołowi, ale przede wszystkim to, co tutaj na dolnym obrazie utrwalił Jakob Mor, mianowicie wielki wodospad. Wielki wodospad spadający piętrami ze wzgórz i tworzący kipiel, która buzuje, która unosi tutaj pyły wodne wysoko aż do prawie oka malarza. Sam wodospad spływa w dół do Valle dell'Inferno, Dolina Piekieł, i ta nazwa nie jest przesadzona. Wody kaskady Berniniego spadają z kilkudziesięciu metrów, pokonując po drodze liczne progi i występy skalne, wijąc się, zmieniając bieg. W dole ukazuje się kocioł wypełniony wodą, prawdziwa kipiel. Te widoki są niesłychanie malownicze. Jesteśmy świadkami takiego iście barokowego teatru wód, gardziel potoku, która jest bardzo wąska, ona się tam rozdziela na kilka kanałów. I to jest jednocześnie malownicze i też bardzo groźne, powodujące taki strach i grozę, właściwie przyciąga tą grozą. Michał Wódki, proszę zobaczyć tutaj kaskady w Tivoli. Znowu grupa malarzy pochyla się nad wodospadem, usiłując uchwycić wpadającą rzekę, kaskady w Tivoli. I Tomasz Barker, Wodospady w Tivoli. Te tytuły są prawie takie same, więc tutaj nawet moglibyśmy się wyłączyć z tytułowania tych obrazów. Widoki są oczywiście odmienne, są bardzo bogate w kolory, w taką treść, którą oni usiłują przenieść na płótno, szkicują właściwie, bo tak naprawdę nie mogli jeszcze tego malować dokładnie w naturze. To wszystko oddaje rzeczywisty stan tego miejsca.
Dalszym etapem wędrówki jest Radura di Ponte Lupo. Są to ruiny, właśnie miejsce, pozostałość dawnego mostu, który jeszcze był widoczny nie tak dawno. I tutaj widzimy aquaforte Wilhelma Friedricha Gmelina, który namalował, nakreślił, oddał nam widok Ponte Lupo właśnie w tejże rycinie graficznej. Jest to naturalny most skalny. Jeżeli przyjrzymy się rycinie, to widzimy pod tym mostem płynący potok. Most jest bardzo szeroki, właściwie nawet trudno zobaczyć, że to jest most. Na dolnym planie widać potok przepływający. W tej chwili z tego został tylko taras. To miejsce jest dosyć spokojne, takie właściwie sielskie. Jest miejscem odpoczynku na tej drodze, ale też prowadzi do kolejnego ciekawego punktu, mianowicie do groty Syron, gdzie już z kolei ogłusza nas huk spadającej wody, bo są tam ponory. Ta rzeka tam zanika i wypływa gdzieś niżej. Skalne czeluście powodują niesłychany pogłos. Jest to miejsce niesłychanie malownicze też z uwagi na urzeźbienie skał, które są prawie że barokowe. Możemy powiedzieć o takiej barokowej rzeźbie. To miejsce zauroczyło malarzy. Nazwę nadał Louis Ducrot, który był zauroczony tym miejscem. Malował jaskinię czy grotę Syren. Jemu kojarzyły się te hałasy, ten huk wodospadów ginących w czeluściach skalnych, huk ponorów właśnie z głosem syren, tym śpiewem syrenim. Może śpiew syreni był ładniejszy niż ten hałas, ale rzeczywiście robiło to wrażenie i chętnie to malował. Zresztą nie była to jedyna grota, którą malarze oddawali na swoich płótnach. Tutaj widzimy zwiedzanie groty w Tivoli. To są obrazy, niektóre są jeszcze datowane sprzed przebudowy, ale to dla nas nie ma zupełnie znaczenia. Tam się dawało wejść. My posuwamy się dalej, bo jesteśmy w tej chwili w najniżej położonym miejscu tego kotła, dostępnym dla ludzi, dla zwiedzających, dla artystów również. I teraz szlak prowadzi takimi skalnymi urwiskami, które pozwalają kontemplować widoki i doprowadzają nas do nimfeum. To znowu jest miejsce o proweniencji starożytnej. Nie wiadomo dokładnie, kiedy powstało. Składa się ono z groty prawdziwej i trochę groty i takich części sztucznie ułożonych. Oczywiście kaskada w pobliżu, część wypłukana przez wodę i znowu tarasy uformowane sztucznie, balustrady, które pozwalają wychylić się nieco, żeby podziwiać widoki. A widoki są przednie, ponieważ mamy wgląd nie tylko na świątynię Sybilli, wznoszącą się już bardzo blisko nas, ale jeszcze wciąż wysoko, ale także na chodnik skalny, wykuty korytarz, cuniculo del Miolis, którym można przejść, którym zresztą zaraz się przemieścimy, żeby dotrzeć do kolejnych ciekawych, malowniczych miejsc, do których właśnie też artyści zmierzali. Wchodzimy w czeluście tego korytarza. Małe okienka, które widzieliśmy na poprzednim zdjęciu, pozwalają dojrzeć widoki na zewnątrz. Przechodzimy skalnym korytarzem, który doprowadza nas do groty Neptuna. Bardziej może malowniczej, chętniej też odwiedzanej przez artystów, a chętniej odwiedzanej z prostego powodu. Mianowicie do niej dojście było też z łagodniejszą, bezpieczniejszą drogą spod świątyni Sybilli. Także nie trzeba było pokonywać tych straszliwych, karkołomnych chodników, żeby się dostać do groty Neptuna. Można było zejść łatwiej. Z tego też powodu większa liczba obrazów oddaje nam piękno tego miejsca. Grota Neptuna została też ukształtowana siłami wody, tych wzburzonych strumieni. Dziś wypływa z czeluści jeden z potoków, który w dalszych partiach łączy się z wodami Stipe i niknie w grocie Syren. Urzeźbienie groty Neptuna jest według mnie chyba nawet bardziej ciekawe, malownicze niż groty Syren i prawdopodobnie, jak są niektórzy badacze, to tu znajdował się słynny Domus Albuneas, to miejsce przebywania Sybilli, to miejsce wyroczni, tej drugiej ważnej wyroczni po Sybilli Kumejskiej, gdzie podróżował August, cesarz August, żeby dowiedzieć się, czy można mu, czy godzi się, żeby on przyjmował
tytuł Boga, czy żeby mu oddawano cześć boską. Ta wyrocznia miała mu to powiedzieć i w odpowiedni sposób powiedziała. Malarzy natomiast fascynowała, jak powiedziałam, niezwykłość tego miejsca i tu pokazuję też dwa takie obrazy. Wspomniany już wielokrotnie przez nas Philip Hackert, który maluje tę grotę nieco fantastyczną, bo ona tak nie wyglądała i nie wygląda, ale no, grota i wodospadów i tych skał jest tutaj widoczna. A sąsiednie zdjęcie Martin von Roden, który pokazuje tutaj widok jakby z progu groty w dalszej głębi, gdzieś prześwitują przez otwory w skałach promienie światła. To czyni tę kompozycję niesłychanie malowniczą. I Jakob Mohr, kaskada i grota w Tivoli, malarze, którzy już podobny widok widzieliśmy innego malarza. Tutaj mamy też malarzy kontemplujących ten kipiel już bardzo blisko powierzchni tego kanionu, gdzie widać już miasteczko. Widok jest troszeczkę tak z boku, więc nie widzimy świątyni, ale grotę Neptuna i sąsiednie urzeźbienia terenu są bardzo dobrze widoczne. No i wreszcie cel wędrówki wszystkich artystów, nie tylko tych, którzy się spuszczali tam w dół, ale także tych, którzy wędrowali w miasteczku w poszukiwaniu malowniczych zakątków, to jest świątynia Westy lub Sybilli. Właściwie to była świątynia Sybilli, natomiast Westa, no, to przylgnęła ta nazwa troszkę tak przez skojarzenia z innymi rotundami, świątyniami Westy na planie koła. Miejsce niesłychanie malownicze, bo usytuowane na krawędzi urwiska i jest to pozostałość dawnego Akropolu. Ta świątynia nie jest jedyna. Tam obok znajduje się świątynia Herkulesa, która najmniej interesująca. Właściwie zostały tylko prostokątne mury. Ona była zbudowana na planie prostokąta na mocno wysuniętym nad kanionem tarasem. Jest to najbardziej znany, zachowany dzisiaj też zabytek starożytnego Rzymu, najbardziej starożytnego Tibur, oczywiście najbardziej znany poza świątynią, poza willą Hadriana, o której tutaj nie mówimy. No i tak jak pozostałe też ulubione miejsce, cel podróży artystycznych malarzy. Przyjrzyjmy się kilku szczegółom. I widoków powstało bardzo wiele. Wiele z nich to są właśnie widoki ukazujące samą świątynię na krawędzi, bo tutaj cała malowniczość tego położenia się uwidacznia. Natomiast byli malarze, którzy studiowali samą świątynię, jej detale, wkomponowywali świątynię Sybilli w jakiś fantastyczny pejzaż, fantastyczne otoczenie. Wspominany już wielokrotnie Hubert Robert daje taki widok porośniętej świątyni z różnymi innymi pozostałościami archeologicznymi czy starożytnymi. Fragonard, proszę zwrócić uwagę na pastele, które tutaj mamy. Po raz drugi Hubert Robert. Tutaj mamy też Ducrosa, którego wspomniałam już w kontekście Groty Syren, który wkomponowuje w tę świątynię jakieś postaci wiejskie, mieszczan czy wieśniaków, którzy tam szukają ochłody. Tam się pojawia winnica na krawędzi tego tarasu i nawet drabina, po której wspina się ku winorośli jeden z pracowników winnicy, żeby zebrać winogrona. Także takie zabawne scenki. Dolne zdjęcie pokazuje fragment zachowany z bukranionem. To są pozostałości dzisiaj możliwe do obejrzenia. Świątynia, jak Państwo widzieli na poprzednich zdjęciach, położona jest na krawędzi urwiska. Przed nią jest wspaniale usytuowany taras widokowy, który pozwala jeszcze raz zajrzeć w głąb rezerwatu. I tu widok z tego tarasu tutaj mamy, tam widać nawet okienka tego kunikulum. Ale drugi widok, który daje obraz w stronę, z którego my patrzymy na tę kompozycję, to jest widok na samo Tivoli i na to, co utrwalił Van Wittel w swoich pejzażach. To właśnie z tego tarasu malował te obrazy, które możemy obejrzeć na znakomitej wystawie na Zamku Królewskim w Warszawie. I na zakończenie chciałam Państwu pokazać jeszcze jedną rzecz ciekawą. Jak wspomniałam, kaskady w Tivoli, całe to miejsce
świątynia przyciągały poetów, artystów rozmaitej maści, rozmaitych zdolności, nie tylko malarzy. Jednym z takich artystów był Aigner, który w czasie swojego pobytu w Rzymie, odbywał tam stypendia, studia też, wybrał się do Tivoli i świątynia Sybilii go zainspirowała. I mamy kopię tej świątyni, nawet usytuowanie starał się odtworzyć. Mianowicie jest świątynia Sybilii w Puławach, zbudowana dla księżnej Izabeli Czartoryskiej w latach 1798-1801. Widoki, które tutaj otaczają zdjęcie ze świątynią, to są widoki z Tivoli. Natomiast widzą Państwo, jak świątynia Sybilii jest położona. Na skarpie oczywiście nie ma mowy tutaj o urwisku takim ogromnym, chociaż prawdopodobnie mógł to zrobić, bo tam jest takie miejsce. Niemniej usiłowanie nawiązania do tej podmurówki pod świątynią, do tego miejsca, na którym usytuowany jest cały kompleks tego akropolu, jest takie same, jak również proporcje, dekoracja z świątyni, kanelowane kolumny i cały ten kontekst malowniczy. Także takie inspiracje nie tylko malarskie, nie tylko graficzne, nie tylko poetyckie, bo wierszy było też bardzo wiele, ale również architektoniczne możemy podziwiać i cieszymy się, że to akurat jest u nas. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, a na koniec jeszcze, zanim się całkowicie pożegnam, to jeszcze chciałam Państwu powiedzieć taką jedną ciekawostkę, mianowicie cały ten teren, który naturalny, ten krajobraz, który został tak przekształcony twórczo za czasów Grzegorza XVI. On niestety podupadł w latach 70. XIX wieku, kiedy przejęło to państwo włoskie, po prostu nie starczyło już funduszy na zajmowanie się takimi rzeczami. I koniec XIX wieku to było właśnie zdziczenie tego miejsca. Przez całe ponad 100 lat to miejsce, no owszem, ciągnęło artystów, było odwiedzane, ale nie było aż tak dostępne. Podupadało, te konstrukcje, bezpieczne przejścia zaczęły się niszczyć. I dopiero u progu XXI wieku, a konkretnie w 2005 roku, udostępniono to dla publiczności. Zajęło się tym takie Fondo Ambiente Italiano, które chroniło dziedzictwo kulturowe i dziedzictwo naturalne Włoch, zajmuje się tą ochroną i postanowiło to wszystko jakby odnowić i uprzystępnić. Ten teren jest w tej chwili możliwy do oglądania już od tego 2005 roku, czyli prawie już 20 lat. W dalszym ciągu nieco pomijane, ponieważ w Tivoli to są przede wszystkim wspaniałe ogrody Hadriana i ogrody Hippolyta d'Este. Natomiast warto również przez kontekst tych malarzy, którzy tam działali, mniej znanych, może nie takich z pierwszych kart historii sztuki, ale jednak ciekawych, warto to miejsce zobaczyć. Dziękuję bardzo.